Norymberskie targi zabawek Spielwarenmesse to bardzo ważne wydarzenie dla branży modelarskiej. Szczególnie ważne jest oczywiście dla europejskich firm, ale nie tylko, bo od lat pojawiają się tam przedstawiciele firm azjatyckich i nie mam tutaj na myśli tylko firmy Tamiya. To właśnie tam prezentowane są największe nowości planowane na dopiero zaczynający się rok. Kolejna tak duża impreza, Shizuoka Hobby Show, odbywa się dopiero w maju, a w tym roku dokładnie w jego połowie. W tamtym roku moje podsumowanie z tych targów cieszyło się dosyć dużym zainteresowaniem, mimo tego, że był to dopiero mój 4. odcinek na kanale i jego realizacja z pewnością pozostawiała wiele do życzenia. Co więc warto zapamiętać z tych szczególnych, bo 75. norymberskich targów zabawek w kontekście modelarskim? Zanim zacznę, chciałbym Wam tylko powiedzieć, że na tych targach miała miejsce premiera 2, według mnie przełomowych modeli, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w nich zastosowanych mogą nadać modelarstwo zupełnie nowy kierunek przyszłości. Dodatkowo, podczas przygotowań do tego odcinka odkryłem coś, co wcześniej w ogóle do mnie nie dotarło, a co według mnie, fana lotnictwa, jest znacznie ciekawsze niż wszystkie nowości z Norymbergi razem wzięte. Dlatego zostańcie koniecznie do końca tego odcinka, a teraz już nie przedłużam, zaczynajmy! W tym roku reprezentacja producentów modeli wydawała się być trochę skromniejsza niż chociażby rok temu, ale oczywiście mieliśmy wielkie i przestrzenne stanowisko Tamii, gdzie z pompą prezentowane było m.in. BMW w skali 1:1, będące pierwowzorem ich nowego modelu RC. Ten przepych klasycznie już połączony został z niemalże laboratoryjną, czystą prezentacją modeli w nieskazitelnie przejrzystych gablotach na białym tle. Był także chiński producent modeli takich marek jak Trumpeter, Hobby Boss czy Love Kit. Jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to jest to tak naprawdę jedna firma wydająca modele pod po prostu różnymi markami. Bardzo schludne stanowisko pokazała koreańska firma Academy. Z pewnością ciężko było także nie zauważyć stanowisk firm Italeri i Revell, które już na pierwszy rzut oka mocno przyciągały wzrok. Był także Edward z dosyć dziwnym stanowiskiem, które mi osobiście kojarzy się, z szopą, może amerykańską drewutnią, coś takiego. Były też mniejsze stanowiska firm Reskit i Clearprop, Special Hobby, a także rosyjskiej Zwezdy, z którego akurat nie udało mi się znaleźć absolutnie żadnego zdjęcia poza tym jednym, ale jakoś nie jest mi specjalnie przykro z tego powodu. Pojawiły się także firmy produkujące narzędzia modelarskie, m.in. chiński producent aerografów, kompresorów i farb, który od kilku lat bardzo mocno walczy o europejski rynek, czyli firma Gallieri. Ciężko tutaj nie wspomnieć o może niezbyt modelarskim, ale na pewno około modelarskim polskim producencie klocków firmie Kobi, która od lat produkuje modele klocków rzeczywistych obiektów w skalach 1:32, 1:35, a także innych. Koledzy z zagranicy mogą tego nie wiedzieć, ale Kobi jakiś czas temu wygrało spór sądowy z firmą Lego, które w swoim statucie ma zapisane, że nie produkuje klocków militarnych, a Kobi do niedawna zajmowało się właśnie tym. Swoją drogą nie skłamię jak powiem, że przepych u Kobi może kłuć w oczy naszych modelarskich producentów i to, jakim sukcesem globalnym są dziś klocki Kobi, ewidentnie odbija się powoli na firmach modelarskich, o czym opowiem w dalszej części tego odcinka. Najwięcej nowości przedstawiła chyba firma Tamiya, dlatego to od niej zaczynamy. Na początek M24 Chafi w skali 1:35, który wśród modelarzy pancernych był chyba najczęściej komentowaną nowością z tych targów. Mnie osobiście bryła tego czołgu bardzo mocno przypomina M41 Walker Bulldog, który również z Tamii polecam od dawna jako najlepszy model na początek przygody z modelarstwem bez względu na własne zainteresowania tematyczne. Jest bardzo tani i wystarczająco poprawny, by móc stawiać na nim pierwsze kroki w malowaniu i weatheringu modeli. Dla fanów lotnictwa mamy późną wersję modelu Bf-109 G6, która w zasadzie jest kontynuacją dosyć dziwnego kierunku Tamii zapoczątkowanego tym samym modelem w wersji wczesnej. Jest to seria
jakby powiedzieć, na półkę, gdzie możemy w cudzysłowie otwierać i zamykać m.in. klapy silnika poprzez użycie wymiennych elementów montowanych na magnesy neodymowe. Jeśli ktoś jeszcze jakimś cudem nie słyszał, że Tamiya pod koniec roku wydała F14D w skali 1:72, to teraz może to nadrobić. Sam model jest inżynieryjnym arcydziełem, ale co ciekawe, Tamiya zdecydowała się tego tym razem w ogóle nie pokazywać. Entuzjaści modeli cywilnych dostają nową tak zwaną dużą cebulkę, czyli Hondę CB1000, która prawdopodobnie będzie możliwa do zrobienia w wersji naked oraz z owiewką. Mamy też nowe kalkomanie do modelu Forda Capri, które dla Tamii wyprodukował kartograf. W internecie widziałem dyskusję, że Tamiya wydała także nowego Mini Morrisa w wielu nowych malowaniach. Muszę to częściowo zdementować, bo według mojej wiedzy jest to po prostu seria wznowień starszych modeli Mini Morrisa, co pewnie dla fanów Mini Morrisa i tak będzie już wystarczające. Rewel, jak to Rewel, skupił się głównie na oznaczaniu odgrzewanych kotletów pięknymi tabliczkami z napisem New. Niemniej nie można mu zarzucić, że nic nowego nie pokazał. Rozczarowani na pewno będą fani uniwersum Star Warsów, ponieważ o ile Rewel zapowiedział 2 prawdopodobnie pojazdy, to niestety nie powiedział, co to dokładnie jest lub będzie. W tym przypadku jednak to nie dziwi, ponieważ oba modele będą pochodziły z nowego filmu The Mandalorian and Grogu, którego premiera przypada dopiero na maj tego roku. Modelem, na który czeka z pewnością rzesza fanów Formuły 1, a który już był przez Rewela zapowiedziany jakiś czas temu, jest bolid McLarena, który wydaje się być już praktycznie gotowy, ale jednak wciąż przy modelu widniała plakietka, że jest to dopiero prototyp. To nie koniec nowości Rewela dla fanów pojazdów cywilnych, bo Rewel pokazał też nowego Mercedesa, McLarena, Lamborghini i Chevroleta Corvette. A dla fanów większych pojazdów jest też wóz strażacki, który na co dzień stacjonuje na lotnisku we Frankfurcie. Dla fanów lotnictwa jest też nowy Messerschmitt Bf109 w wersji E w skali 1:72 i jak widać będzie on także wyposażony w makietę silnika. Stoisko Italerii wyglądało w tym roku bardziej jak showroom niż jak stanowisko targowe i w zasadzie nie pokazali oni niczego, co zapowiedzieli chwilę wcześniej w swoim najnowszym katalogu. Więc z dziennikarskiego obowiązku opowiem Wam tylko, że najgorętszymi zapowiedziami tego roku od tego producenta są M346 Master w skali 1:72, Machi MC202 w skali 1:48, S79 Sparviero również w skali 1:48 oraz Vespa PX125/150 w skali 1:9. Poza tym z ciekawych zapowiedzi mamy Messerschmitta ME262 Schwalbe w skali 1:32 od firmy Das Werk, który będzie wydawany z dodatkowym zestawem obsługi naziemnej. Half-tracki Andis Headquarters w skali 1:35, który do tej pory wydawał modele jedynie w dużej skali 1:16. Mamy też zapowiedź Su-25 w skali 1:72 od ClearProp Models, ale tylko na plakacie. I na targach można było też obejrzeć pierwszy hybrydowy model Edwarda, który jest takim profipakiem na sterydach, czyli dokładnie jest zestawem zawierającym model plastikowy wzbogacony o dodatki żywiczne wykonane w technologii druku 3D. I wiele innych, które prezentuję teraz, a tak naprawdę to niewiele, bo osobiście jestem trochę rozczarowany ilością zaprezentowanych w tym roku nowości. Być może niektórzy producenci szykują się dopiero na Shizuoka Hobby Show, ale o tym dowiemy się dopiero w połowie maja. Jak wspomniałem, w tym roku nie zabrakło na targach także narzędzi modelarskich i chemii. Mieliśmy małe stanowisko tajwańskiego producenta aerografów Sparmax. Mieliśmy ogromny stand firmy Gallieri, gdzie prezentowali swoje znane już i coraz bardziej doceniane Mobiusy z dyszą 02 i 03, a także nowy aerograf Aventus, który jest dostępny w wielu opcjach kolorystycznych. Ciężko jednak nie zauważyć, że Gallieri zależało także na pokazaniu swojej palety farb wodorozcieńczalnych Kaleido, które zajmowały znaczną część ich całego stanowiska. Rewel pokazał nowe narzędzia, ale nie widzę sensu się tutaj nad nimi dłużej rozwodzić. Na dłużej natomiast chciałbym zatrzymać się przy nowości, jaką ogłosiła firma Tamiya.
Poza swoimi basicowymi cążkami w nowym kolorze pokazali oni bowiem swój chrom, czyli farbę do malowania powierzchni metaliczno-lustrzanych. Zestaw ten składa się z podkładu i farby bazowej, którą według krótkiej notki można nakładać zarówno pędzlem, jak i aerografem. Preparatu, jak wszystkich innych tego typu, wydawanych przez konkurencję, nie wolno zabezpieczać lakierem bezbarwnym. Wszystko oczywiście rozwija się o to, na ile ten chrom będzie trwały, bo wszystkie inne tego typu specyfiki wydane do tej pory tej trwałości nie zapewniają. Ja osobiście będę chciał to sprawdzić, no chyba że ktoś mnie uprzedzi i udowodni, że Tamiya tak samo jak cała reszta także nie działa. Podczas tegorocznych norymberskich targów nie dało się nie zauważyć, że firmy modelarskie eksplorują coraz to nowsze rynki i szukają alternatywnych źródeł przychodu. I tak Revell wchodzi w modele RC, czyli zabawki zdalnie sterowane, które nazwał Control Extreme Line. Będzie dron, będzie śmigłowiec, wyścigówka i terenówki. Na tym nie koniec rewelowskich nowości, bo Revell wjeżdża także w branżę Lego i Kobi, czyli w klocki. Na dzień dobry dostajemy Ospreya i 120 cm ubota z wnętrzem. I muszę przyznać, że oba te zestawy wyglądają bardzo ciekawie i przede wszystkim bawialnie, co ciężko na przykład powiedzieć o klockach Kobi. Ogólnie Lego w tym roku nie ma lekko, bo Airfix postanowił skopiować ich pomysł klockowych bukietów z kwiatami i zrobił własne, tylko że w formie plastikowego modelu z wyprasek. Wyczuwam wysyp postów z gotowymi modelami na grupach modelarskich pod tytułem "Żona chciała kwiaty, no to jej zrobiłem", przynajmniej niezwiędną. Wielki sukces bandajowych Gundamów jest odczuwalny szczególnie u azjatyckich firm. Trumpeter zaprezentował swoją serię Transformersów, które same w sobie nowością nie są, ale nie byłem świadom, że tych modeli jest już aż tak dużo. Mamy także nowego robota od Akademii. Podsumowując ten rozdział, chciałem jeszcze w formie ciekawostki pokazać, że Akademii także wchodzi w rynek steampunk, ale nie wiem nic więcej na ten temat i szczerze nie wiem, czy chcę wiedzieć. Przy okazji targów w Norymberdze zdecydowany lider w produkcji dodatków modelarskich w druku 3D, ukraiński Reskit, ogłosił, że planuje wydać pierwszy w pełni drukowany model, a dokładnie A7 Corsair 2 w skali 1:48. Co więcej, Reskit ten model wydrukował i przywiózł sklejony do Norymbergi. W tym momencie sam model powoduje raczej więcej znaków zapytania i pomarańczowych lampek niż entuzjazmu, ale nie można odmówić Reskitowi odwagi. Nie jest to oczywiście pierwszy seryjnie produkowany w pełni drukowany na drukarkach 3D model, ale z pewnością jest to pierwszy taki projekt firmy, która ma szansę się z nim przebić. Na testowym modelu widać sporo drobnych defektów i artefaktów po podporach. Linie podziałowe są strasznie toporne i z pewnością, jeśli ten model kiedykolwiek wejdzie do produkcji, to znając ceny dodatków Reskita, z pewnością będzie ekstremalnie drogi. Niemniej musiałem go tutaj umieścić, bo jeśli Reskitowi się jakimś cudem uda, to może to być początek końca modelarstwa redukcyjnego, jakie obecnie znamy. Drugim takim przełomowym modelem, choć jestem pewien, że wielu się ze mną nie zgodzi, jest Mi-24 w czeskim malowaniu Alien Tiger od Eduarda. Sam zestaw to model z Wezdy, który cechuje się świetnym zwymiarowaniem i totalnym brakiem detali. Ten model to w zasadzie poprawna obudowa tego śmigłowca. To wykorzystał Edward, który postanowił cały ten model okleić kalkomanią autorstwa Zdenka Nozycki w bardzo skomplikowanym malowaniu Alien. Ale to jeszcze nie jest przełomowe na tyle, żeby ten model się tutaj znalazł. Otóż Edward zmienił oczywiste wady modelu z Wezdy, czyli to, że jest ona łysa jak kolano, w zaletę, czyniąc ten model idealną bazą do naklejania na niego kalkomanii z nadrukowanymi na nią wypukłymi nitami. Niektórzy powiedzą, że jest to tylko dziwaczny eksperyment, który ma małe szanse powodzenia, a ja uważam, że jest to początek nowej ery kalkomanii, które mogą wkrótce na stałe zmienić zasady gry. I jeszcze mały bonus. Przygotowując się do tego odcinka, korzystałem ze znanej i lubianej bazy modeli ScaleMates.com i przypadkowo natrafiłem tam na dwie zapowiedzi, które zupełnie umknęły mojej uwadze, a chodzi dokładnie o zapowiedź Edwarda na 2026 i 2027 rok, czyli MiG-15 oraz MiG-15 w wersji dwumiejscowej, czyli UTI.
Oba modele według renderów wyglądają dokładnie jak nowy MiG-21 F-13, czyli po prostu doskonale. Nie wspomniałem o skali i tutaj kolejne świetne wieści, bo chodzi o skalę 1:48. Czy tylko mnie to minęło? Myślę, że taki news nie przeszedłby bez echa, ale zapytałem paru kolegów i nikt nic o tym nie słyszał. A może to tylko czyjś żart? Z drugiej strony render wygląda na dość zaawansowany jak na żart. Sam nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, jeśli wiecie coś więcej na temat tych modeli. Czyżby Edward o nich wspomniał gdzieś w kuluarach po cichu podczas ubiegłorocznego E-Day w Czechach? A ode mnie to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz pod tym filmem. Możecie także wesprzeć mnie na YouTubie, Patronajcie lub postawić mi kawę na portalu Supi. Trzymajcie się, cześć!